Ja myślałem, że na początek warto by było podkreślić fakt, że kopiec Krakusa jest najstarszym obiektem architektonicznym na terenie Krakowa. Badania archeologiczne, które tu były przeprowadzone w latach 30., pozwoliły wysunąć hipotezę, że pochodzi on z VIII wieku. Datowanie to jest oparte o bardzo skromne znaleziska, przede wszystkim o okucie typu awarskiego. Natomiast większość materiałów, które były zgromadzone w nasypach budujących kopiec, były po prostu starsze, pochodziły z okresu pradziejowego i wówczas stwierdzono, że jest to prawdopodobnie materiał, który został przyniesiony lub przywieziony po to, żeby wznosić jego rdzeń i płaszcz z innego obiektu, już wtedy archeologicznego, funkcjonującego, można powiedzieć, że kilkaset lat wcześniej, w okresie wpływów rzymskich i w okresie epoki brązu. Najwięcej materiałów, które znaleziono podczas badań, pochodziły z tego czasu, natomiast te zabytki, które pozwalają datować, zostały znalezione na powierzchni czy w płaszczu zewnętrznym na stoku kopca. Tu również była znaleziona moneta czeska, srebrna, na podstawie której ustalono czy przyjęto, że jest ona związana z chrystianizacją Małopolski i Krakowa i wtedy z jakiegoś powodu uległa zagubieniu. Te znaleziska były jak gdyby częściowo pominięte, niewyeksponowane, ponieważ liczono na to, że w obrębie kopca, w jego poziomie na podstawie będą jakieś obiekty rzeczywiste, o rzeczywiście wyjątkowym znaczeniu, czyli każdy z inwestorów i każda z osób towarzyszących pracom wykopaliskowym liczyła na obecność grobu bogatego księcia, silnego wielce, który w czasach już świętego Metodego, czyli w IX wieku, miał urągać chrześcijanom i krzywdy im czynić. Niestety w momencie, kiedy okazało się, że w kopcu nie ma tak ważnych znalezisk, główny sponsor badań, czyli ilustrowany kurier codzienny, stracił zainteresowanie badaniami i wówczas one zostały bardzo poważnie ograniczone. Tylko na niewielkiej przestrzeni zagłębiono się do poziomu zalegania skały tworzącej podłoże na tych wzniesieniach do skały wapiennej. Jest tutaj dosyć ważne, że te badania nie były prowadzone na zasadzie takiej hej hop, będziemy kopać jak najszybciej, tylko one rzeczywiście prowadzone były metodycznie. Do tych prac zostali włączeni wszyscy liczący się naukowcy Akademii Umiejętności w Krakowie i to zarówno przyrodnicy, jak geolodzy, oczywiście historycy, archeolodzy i w trakcie wykopalisk były prowadzone rozmowy, spotkania różnego rodzaju umożliwiające wyjaśnienie na bieżąco tych spraw, które się pojawiały. I w momencie, kiedy w tej partii najwyższej pod kulminacją natrafiono na szczątki drzewa, na korzenie potężnego drzewa, od razu botanicy i paleobotanicy przeprowadzili analizę. Okazało się, że to są szczątki próchnos pochodzące prawdopodobnie z dębu, który musiał rosnąć na szczycie kopca i w związku z kolejnymi odkryciami uważano, że ten dąb został ścięty po przyjęciu chrześcijaństwa. Niestety stan tych materiałów przyrodniczych był taki, że nawet dzisiaj, kiedy
Są różne techniki umożliwiające datowanie metodą C14 czy datowanie dendrochronologiczne. Nie byłoby możliwe, ponieważ nie zachowała się struktura tego drzewa, zachowały się tylko ślady po korzeniach. I już wówczas ustalono, że to drzewo musiało być posadzone wkrótce po zbudowaniu kopca. Na podstawie rozmieszczenia jego uważano, że było to wówczas co najmniej 300-400-letnie drzewo. Prace, które zostały podjęte przez różnych naukowców, pozwoliły ustalić, że kopiec, bo również wykonano wszelkie pomiary geodezyjne, które nie tylko sam kopiec określały, ale i też powierzchnię krzemionek w jego najbliższym otoczeniu. Wówczas stwierdzono, że kopiec został zbudowany na najwyżej wyniesionym punkcie skał i podczas badań stwierdzono, że bo w tym pierwszym etapie wykonano wykop biegnący wokół podstawy kopca, stwierdzono, że na części po prostu skała została skuta do głębokości mniej więcej 1 metra. Natomiast ten materiał pochodzący z przygotowania podłoża pod budowę kopca był wykorzystywany do usypania charakterystycznego kopczyka umacniającego główną oś konstrukcyjną kopca. Ja myślę, że warto tu jeszcze wspomnieć o tym elemencie konstrukcyjnym, który znajduje się w centralnej części kopca, czyli chodzi o pal, który był konsekwentnie usytuowany w tym samym miejscu. Był postawiony na skale wapiennej, najpierw ustabilizowany przy pomocy kopczyka kamieni, drobnych kamieni i później przedłużony ku górze. Prawdopodobnie ten dolny słup miał wysokość około 8-9 metrów i następnie został przedłużony prawie do górnej powierzchni kopca, czyli do długości 16 metrów. Pytanie jest, po co ten pal był? Przecież wtedy ani z lotu ptaka nie było możliwości oglądania kopca, ani specjalnie trudno dzisiaj by było powiedzieć, czy była możliwość zbudowania takiej konstrukcji, która by się znajdowała powyżej kopca. To jest w końcu wysokość 4-5-piętrowego budynku, więc to już jest dosyć dużo. I wydaje się, i być może ci, którzy wysunęli taką hipotezę, mają rację, że ten pal był wykorzystany do wytyczania zewnętrznego obrysu kopca i w momencie, kiedy sypano najniższą część nasypu, to ta lina miała maksymalną długość. Stopniowo dosypując ziemi, przesuwano końcówkę tej liny i ta lina po jednym okrążeniu ulegała skróceniu o około 50 centymetrów, no bo tyle mniej więcej jeden obwód pala mógł wynosić. I przy drugim otoczeniu, przy drugim wykreśleniu zasięgu nasypów kopca, już ten element był krótszy. I w kółko ta spirala była powtarzana aż do momentu, kiedy znalazła się na wysokości kulminacji. I oczywiście dzisiaj nie wiemy, czy ten kopiec był zakończony tak jak w XX wieku, w latach 30., kiedy zostały wykonane dokładne pomiary, ponieważ w czasach współczesnych na kopcu był postawiony
punkt triangulacyjny, murowany, a tu jest ślad po słupie, z którego zachowały się nie tylko sam otwór w nasypach, ale zachowały się też odciski drewna, ponieważ ta belka, ten słup pionowy był w najniższej partii ociosany i glina, która przylegała bezpośrednio do ociosanej partii, odzwierciedliła układ słojów drzewa. To oczywiście jest troszkę lepiej widoczne i można to wyeksponować na powiększeniach, ale to są te elementy najważniejsze badane w tym pierwszym okresie. Natomiast no tutaj moment, kiedy odsłaniano i dolną partię tego słupa czy pala i zaczęto odsłaniać część tego kamiennego obłożenia. Natomiast obok, trochę dalej, jest powierzchnia skały wapiennej tutaj i poziom użytkowy, na którym budowano kopiec. I na nim są wysypane warstwy, prawdopodobnie tą tak zwaną ziemię orną, czyli warstwę humusową, przemieszczono tutaj. To jest to, co tu jest zaburzone. Wyżej jest les i piasek. Piasek i rozlasowany wapień. I to już są elementy sypania tej najniższej części tego nasypu. Pytanie pana o to, czy jest ślad tego ciałopalenia czy stosu. Jeżeli by był, to on by musiał być w tym miejscu. Żadnych tutaj śladów większej ilości węgla drzewnego, oprócz tego, że korzenie, które zostały zasypane, one później uległy zwęgleniu, ale to są w postaci śladów zachowane. Natomiast to jest ta wychodnia skały wapiennej, czyli poziom terenu jest tutaj, to jest poziom skały zachowany po zewnętrznej stronie nasypu kopca i tyle skały wapiennej zostało ściętej po to, żeby kopiec miał regularny, prawie kolisty kształt, czyli bo on jest lekko elipsowaty. I zanim przystąpiono do prac wykopaliskowych, tak. Znaczy to jest mapa, nie? I to jest ta wychodnia skały wapiennej, która została w tej części skuta. Tą skałę skuto i ziemię wykorzystano między innymi do usypania tego małego kopczyka. I tutaj ten pierwszy etap badań to było kopanie dookoła, żeby rozpoznać dokładnie nawierzchnię terenu w sąsiedztwie kopca. I tak to mniej więcej wyglądało. Chyba wykop o szerokości około 4 metrów. Szli, eksplorowali tą warstwę ziemi ornej zalegającej i pod kopcem, i w sąsiedztwie kopca. To jest to. A pod tym pojawiały się te warstwy piasku, lesu i rumowisko kamienne, a w tym miejscu wkopali się właśnie już w stok kopca i można powiedzieć, że bardzo wszystkim zależało na tym, żeby natrafić na tego, na wszystko, na cokolwiek natrafić, ale mimo tego jednak rozpoczęto bardzo metodyczne rozkopywanie. Interesowali się tymi badaniami wszyscy, nie tylko z Krakowa, ale i z Poznania. To był główny ośrodek archeologiczny w Polsce i Niemcy się interesowali. Dzisiaj to brzmi różnie, ale starali się wszyscy podpowiadać, co należy zrobić, żeby wyciągnąć jak najwięcej informacji do tego tematu. I w trakcie tych badań, tak prowadzony już bardzo dokładnie, to jest ten wykop zewnętrzny wokół kopca, a to jest pierwszy etap bardzo dokładnie zadokumentowany. To jest stok kopca biegnący do góry. Tu jest już skała wapienna, a tutaj w trakcie wyrównywania, czyszczenia jednej ze ścian natrafiono na ślady palików,
które tworzyły taką ściankę w obrębie nasypu kopca. I to są negatywy, znowu negatywy, bo nie ewidentne ślady, znaczy nie ewidentne szczątki drewna, tylko negatywy takich ukośnych słupków, palików, które częściowo się nachyliły, a to były elementy tworzące rodzaj takiej plecionki i ta plecionka zabezpieczała kopiec przed takim osypaniem się. I tu widać w różnych tych, bo to jest jak gdyby wtórne takie kopanie tego leja, prawda? Czyli to jest już od zewnątrz, a to jest od środka tego leja. I znowu mamy tą ściankę. No, tutaj są nasypy, jakie odsłaniano po kolei. Tu są szczątki tej warstwy humusowej, bo ona w momencie, kiedy prace się toczyły, to ona była niszczona, rozdeptywana, noszona na nogach, na butach. Butów tam wtedy nie mieli, ale w czymś chodzili i roznosili. Tu są te kolejne etapy sypania kopca, bo tą ziemię przecież to nie były, o czym trzeba pamiętać, to nie były wywrotki 15-tonowe ziemi, tylko to byli ludzie, którzy nieśli na plecach lub w inny sposób 20-40 kg ziemi, wnosili ją tutaj, wysypywali i tych ludzi, no, później może powiem, jakie obliczenia wykonałem. Natomiast w tej chwili to, co jest najważniejsze w odniesieniu do przekroju kopca, no tutaj dla porównania jest człowiek pozorant, łata, no trudno w tym momencie odczytać wysokość, ale to jest około 1,80 m wysokości. To jest ten etap już kopania najniższej jak gdyby warstwy od strony tego przekopu. I znowu widać, że te warstwy w różny sposób walisty się układały. Tak, i one tu, bo to sypali, no tak jak mówię, po kawałku. I tutaj jest rzut kopca i są rozmieszczone te takie płotki, które zostały odkryte w czasie badań. Oczywiście są zadokumentowane tylko niektóre ślady po słupkach, tych co tam są na ukos. I można powiedzieć, że w trakcie budowy kopca co najmniej 8 takich ścianek wprowadzono i te ścianki zabezpieczały nasyp przed pęknięciem i osunięciem się. Żeby sobie uświadomić, ile tej ziemi poszło, to tutaj umieściłem też narzędzia z tamtego czasu. Czyli kilof, to jest z Nowej Huty, z wykopalisk z tamtego czasu, to jest z oryginalne, VIII wieku. Tak. Znaczy to jest rysunek, ale są zachowane. Rodzaj takiej siekiery. To jest ośnik, który był używany do obrabiania drzewa. To jest tak zwany styk. On jest używany albo do zdejmowania kory z powierzchni drzewa. Do korowania, tak? Tak, odkorowywania, albo też na przykład przy pługach, przy narzędziach ornych, żeby odczyszczać. No i seria różnych łopat, które mogły być używane, albo całkowicie drewnianych, odpowiednio uformowanych, no bo czymś tą ziemię trzeba było ruszyć i skałę kuć, i ziemię ładować na coś. Natomiast to jest epoka, kiedy wozy takie wożone przez konia nie istnieją. Można było albo zbudować takie włóki tak zwane i to na 2 takich czy 4 gałęziach większych się nakładało ziemi. Na tym leżała powiedzmy skóra czy z bawołu albo coś tam i ta ziemia tam kilkadziesiąt czy kilkaset kilo można było ciągnąć, pchając konia, nie konia, tylko wołu do góry. A pytał pan, jak te płotki wyglądają. To jest mniej więcej to. To jest oczywiście zdjęcie etnograficzne i tu są ślady po tych palikach, tam czytelne w postaci ukośnej. Tak wyglądało zaplecenie, czyli słupek, te paliki konstrukcyjne i zaplatane gałęziami.
Na podstawie moich, nie tylko chyba moich analiz, udało mi się wysunąć taką koncepcję, że do usypania kopca o wysokości 16 metrów i 60 metrów podstawy trzeba było zużyć 18 000 metrów sześciennych ziemi. Tej ziemi nie było tam na miejscu, bo na szczycie wzniesień była skała, czyli tych 18 000 metrów sześciennych ziemi trzeba było skądś przynieść. Prawdopodobnie wyeksplorowano wówczas jedno ze stanowisk archeologicznych, skąd pobierano ziemię wraz z tymi zabytkami, które później odkryto podczas badań. Zostały przeniesione i stworzyły jak gdyby nową jakość. Jeżeli do pracy przy przynoszeniu ziemi, to trzeba pamiętać, że 1 metr sześcienny ziemi to jest około 1800 kg, czyli 1,8 tony. Czyli łącznie by trzeba było przetransportować 32,5 tysiąca ton ziemi. Więc jedna droga obliczenia poszła w stronę taką, że jeżeli jeden człowiek mógł jednorazowo wnosić około 40-50 kg na swoich plecach, to trzeba było podzielić tą masę i wyszło, że mniej więcej 810 tysięcy takich transportów, czyli worków 810 tysięcy. Jeżeli przyjęlibyśmy, że do noszenia ziemi zatrudniono 100 osób, to jednorazowo przeniesiono na budowę około 4000 kg, czyli 4 tony. A zatem przy 10-krotnym przenoszeniu ziemi dziennie, czyli wchodzeniu tam i z powrotem, można było przenieść około 40 tysięcy kilogramów, czyli około 40 ton o łącznej objętości 22 metrów sześciennych. W tym tempie grupa złożona ze 100 osób nosiła ziemię na budowę przez około 810 dni. To 3 lata non-stop. Jeżeli grupa złożona ze 100 osób zajmowała się tylko kopaniem, bo to jeszcze tą ziemię trzeba było wykopać tymi narzędziami, którymi dysponowano, i ładowaniem do worków i noszeniem, trzeba było tą ziemię przenieść na odległość około 300 do 500 metrów. Jednocześnie wszystkim tym pracownikom, którzy 10 razy wchodzili na kopiec i wracali z powrotem do pobrania ziemi, trzeba było zapewnić wyżywienie i mieszkanie i niezbędną opiekę. Kolejna grupa osób przygotowywała i narzędzia do kopania i wykonywała worki ze skóry i z drewna, czyli jeszcze inna grupa ludzi musiała być na tym kopcu i każdy transport, każdą ziemię, którą wniesiono tam, trzeba było rozsypywać i ubijać tym ubijakiem po to, żeby ta ziemia nie uległa w czasie deszczu osuwiskom. I tutaj jeszcze obliczyłem, skąd ta ziemia mogła być brana, czyli miąższość tej ziemi od powierzchni w VIII wieku do skały łapiennej to mogło być około 80 cm. I można powiedzieć, że żeby zebrać taką ilość ziemi, która poszła na sypanie kopca, trzeba było rozkopać około 22,5 hektara terenu. Takie szacunki być może nie mają za bardzo sensu, ale jesteśmy w takiej sytuacji, kiedy w Krakowie znamy głównie ślady osad, nie znamy cmentarzy, bo ci, którzy wówczas żyli i działali, po prostu
zostali spaleni, ich szczątki zostały rozsypane w różnych miejscach, najczęściej prawdopodobnie na kopcach, na wzniesieniach. I dlatego ktoś no, musi sobie zadać pytanie, gdzie ci ludzie byli, co oni rzeczywiście robili, co znaczyli. Mamy pierwszy kopiec, o którym mówimy, kopiec Krakusa. Znajduje się on na szczycie jednego ze wzniesień wapiennych, czyli na Krzemionkach. Drugi kopiec, który znamy i stoi do dzisiaj i nie był rozkopywany, to jest Wandej w Nowej Hucie. Kopiec o podobnych parametrach, być może kiedyś zostanie przebadany, ale lepiej później niż wcześniej, bo znowu się okaże, że zabraknie pieniędzy, trzeba będzie szybko skończyć i tak dalej. Mówi się o tym, że do XVIII wieku istniał kopiec Esterki przy ulicy Podchorążych na terenie sąsiadującym z stadionem Wawelu. W XIX-wiecznych różnych przekazach mowa jest też o kopcu babki czy babci Kraka. Babci Krakusa. No i mamy w tym miejscu na Zakrzówku. Blisko Kraka. Tak. No i jednocześnie tam mamy kolejną wyniosłą skałę wapienną, czyli skałę Twardowskiego. Więc ktoś te kopce sypał i nie da się przejść do porządku dziennego, bo to nie było tak, jak się czasami mówi, że noszono w kieszeniach i wysypywano jak w filmach amerykańskich, tylko rzeczywiście ktoś wykonał potężną zorganizował pracę grupy ludzi i zabezpieczył tym ludziom jedzenie, mieszkanie. Trudno powiedzieć, żeby to wykonywali jacyś jeńcy, bo też musieli dostać jedzenie. A jednocześnie, jeżeli patrzymy na VIII wiek, to w tym czasie powstaje pierwszy gród na Wawelu. Duży obszar zostaje otoczony fortyfikacjami, obsypany wałem drewniano-ziemnym. Następny obiekt, bardzo pracochłonny i materiałochłonny, to jest tak zwane podgrodzie Okół. Znowu ktoś kopie fosy, tą ziemię wykorzystuje do sypania wałów, zwozi drzewo i z tego drzewa buduje palisadę, zużywając do tego ogromne ilości drewna, które już nie rosło w najbliższym sąsiedztwie Wawelu, tylko trzeba było je spławiać skądś z Pychowic czy z innych wzniesień, być może wtedy bardzo poważnie zalesionych, ale jednak. Jak poważna mogła być ta organizacja? Tak się mi nasuwa takie pytanie. No, od czasów, od IX wieku mamy odnotowany w żywocie świętego Metodego przypadek istnienia potężnego księcia, który siedział w Wiśle, urągał chrześcijanom i krzywdę im czynił. I to trzeba do końca powiedzieć, bo to jest tak ten zapis wygląda. I święty Metody pouczał go, co świadczy o bezpośrednich stosunkach, bardzo bliskich. Pouczał go, dobrze by było synu, gdybyś się dał ochrzcić, bo jak nie, to zostaniesz pojmany i ochrzczony na ziemi cudzej. I tak się też stało. To jest wszystko zapisane. Więc istniało państwo Wiślan. Po nich zostały ślady różnego rodzaju. Wśród nich jest kilkanaście potężnych założeń grodowych. Są różne gródki o mniejszej czy większej powierzchni i to są dokumenty, które musimy się nauczyć czytać.
Jak dotąd widzieliście już część ocalałej dokumentacji badań nad kopcem, tej, która przetrwała burzliwe lata II wojny światowej. Ale same odkrycia archeologów nie były obojętne dla tamtej epoki. Do profesora Jamki, uczestniczącego w pracach badawczych, zgłosili się podczas okupacji dwaj niemieccy uczeni w mundurach, może z gestapo, a może nie. Zażądali oni wydania szkieletu rzekomego germańskiego wojownika, który miał zostać odnaleziony w mogile. Profesor uniknął niebezpieczeństwa, przedstawiając im jedynie dokumentację techniczną przechowywaną w archiwach. Pytanie teraz, czy przedstawił im na pewno wszystko? I teraz rodzi się kolejne pytanie. Gdyby w rzeczy samej w kopcu spoczywał nordycki wódz, czy okupanci wahaliby się przed ogłoszeniem takiej rewelacji światu w czasie trwającej wojny lub choćby nawet po niej, w czasie przecież zimnej wojny? Odpowiedź chyba narzuca się sama. Problem w tym, że po wojnie zachowała się jedynie dokumentacja opisująca strukturę wnętrza nasypu budowy kopca. Reszta, jak można podejrzewać, trafiła w ręce Niemców lub nigdy nawet nie trafiła do opinii publicznej. Sam kopiec jawi się jako dzieło niezwykłe, o zaskakująco inżynieryjnym charakterze jak na tamte odległe czasy. Fakt, że w badaniach nie natrafiono na komorę grobową, wywołał falę hipotez. Jedni widzieli w nim znak przeprawy przez Wisłę, inni strażnicę, kolejni miejsce kultu, a jeszcze inni nawet miejsce wydawania sądów. Dziś jednak dominuje pogląd, że pierwotnie na szczycie znajdował się pochówek. Zgodnie z obyczajami wczesnośredniowiecznych Słowian ciało palono, a popielnice ustawiano właśnie na wierzchołkach kurhanów lub nawet na gałęziach drzew, czyli na tym dębie, który kiedyś rósł na szczycie kopcu Kraka. Jeśli więc istniał grób legendarnego samego wodza Kraka, to jego ślady musiały ulec zdecydowanie zniszczeniu. Nie tylko z powodu czasu, lecz także kolejnych budowli wznoszonych na samym kopcu. Co więcej, badacze dostrzegają podobieństwa między tą krakowską konstrukcją a czarną mogiłą w Czernichowie, książęcym ośrodku władzy Rusi Kijowskiej. I znowu powiązania ze Skandynawią i Wikingami. Tam, na szczycie, odkryto jednak spalony pochówek wraz z bogatym wyposażeniem. Zbieżności dostrzeżono również w samej technice budowlanej, choćby w użyciu charakterystycznych plecionek, co niegdyś skłaniało uczonych do wiązania krakowskiego kopca ze Skandynawią. Teoria o normańskim rodowodzie monumentu jednak upadła, bo przecież nie odnaleziono w końcu żadnych śladów książęcego grobu. Jeszcze wcześniej próbowano wiązać kopiec z działalnością Celtów, którzy, jak przecież wiemy, pojawili się w tym regionie Krakowa na początku I wieku naszej ery i przed. I właśnie fragmenty naczyń z I wieku przed naszą erą, znalezione w nasypie oraz odrzucenie teorii o awarskim datowaniu stały się podstawą koncepcji Janusza Kotlarczyka. Twierdził on kiedyś, że zarówno kopiec Kraka, jak i Wandy wznieśli Celtowie. Wskazywał przy tym, że linia łącząca oba monumenty odpowiada kierunkowi wschodu słońca 1 maja, dnia jednego z ważniejszych świąt celtyckich. Problem w tym, że kopca Wandy nigdy nie przebadano archeologicznie, co mogłoby potwierdzić lub obalić tę hipotezę. Możemy zadać sobie pytanie, dlaczego? Skoro nawet w roku 2016 wykonano takie badania georadarem i były szumne zapowiedzi medialne, ale jak potoczyła się ta sprawa, to właśnie teraz możecie zobaczyć na podstawie mojego własnego dochodzenia w pewnym sensie w tej sprawie, gdzie próbowałem dotrzeć do raportu opublikowanego kiedyś w 2019 roku. Teraz nieco wyjaśnię Wam, na czym polegało moje dochodzenie do prawdy a propos kopca Wandy. Znając badania georadarów z roku 2016 i publikację raportu z roku 2019, najpierw zwróciłem się do samego podmiotu, które wykonywało to badanie, czyli do AGH, czyli Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Tam po rozmowie z miłym panem dowiedziałem się, że chociaż owszem, Akademia wykonała te badania i nawet ten pan osobiście je wykonywał, to jednak nie może udostępnić mi wyników tych badań z racji tego, że nie są one własnością AGH, ale zlecającego. Natomiast udzielił mi takich oto informacji, iż na badaniach tych rzeczywiście coś im wyszło, ale że były to anomalie nie wskazujące na coś bardziej istotnego.
Po tym wszystkim skierowałem się do Miejskiego Konserwatora Zabytków w Krakowie, aby udzielił mi informacji, kto zlecał te badania i czy być może oni pomogą mi dotrzeć do tego raportu. Tutaj właśnie teraz będziecie mieli okazję zobaczyć to pismo, w którym z kolei oni odsyłają mnie do pewnego stowarzyszenia, czyli właściwego zleceniodawcy tych badań. Trochę tutaj wchodzimy już w aspekty prawne, czy nawet administracyjne, co już staje się, chyba musicie przyznać sami, bardzo ciekawe. Zanim jednak tam trafiłem, próbowałem jeszcze korespondować z samym stowarzyszeniem Wistula i teraz prezentuję wam właśnie na ekranie moje zapytanie, które było skierowane do nich ponad 3 miesiące temu i oczywiście towarzystwo nie raczyło mi odpowiedzieć na moje publiczne zapytanie, co też wydaje się bardzo ciekawe. Mając ten adres, oczywiście udałem się na to miejsce i teraz możecie zobaczyć nagranie z tego miejsca, co mnie tam właśnie czekało. Zatem dzień dobry Państwu. Jak widzieliście poprzednio na filmie, przybyłem w końcu do miejsca siedziby Towarzystwa Wistula, która mogłaby pomóc rozwiązać mi tą zagadkę kopców krakowskich i właśnie się tam udaje. No zobaczymy, co zostanę na miejscu. Dzień dobry Pani. Ja tutaj przyjechałem, ponieważ otrzymałem takie pismo z krakowskiego urzędu konserwatorskiego, że tutaj znajduje się siedziba Towarzystwa właśnie Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Małopolski. Czy to prawda? Proszę Pana, no kupiliśmy to mieszkanie parę lat temu i odkąd kupiliśmy to mieszkanie, od jakiegoś czasu przychodzą dziwne pisma do nas, łącznie z tym, że wszystkie zostały z powrotem zaniesione na pocztę, natomiast no, żadnego stowarzystwa tutaj nie ma i żadnej takiej działalności nie prowadzimy pod tym adresem. Więc przypuszczam, że były właściciel, pan Michał, no ma jakiś związek z tą całą sytuacją. Czyli tutaj nie ma żadnego takiego towarzystwa, prawda? Nie. Od lat będzie zaraz może 10, kiedy jesteśmy tutaj w tym mieszkaniu. Okej, a czy ma Pani pojęcie, gdzie to towarzystwo mogłoby się znajdować? Proszę Pana, nie mam pojęcia. W momencie, kiedy podpisaliśmy akt notarialny, no nie mamy kontaktu z byłymi właścicielami. Aha, czyli nic Pani nie wie po prostu w tej sprawie a propos tego towarzystwa. Niestety nie. Tylko jakieś pisma problematyczne chyba, tak? Z tego. Generalnie zdarzały się takie sytuacje, że coś tam było w skrzynce na jego nazwisko, ale to wszystko wracało na pocztę. Temat się ciągnie, no bo generalnie te pisma przychodzą czasem dalej, od czasu do czasu, ale no nie odbieramy ich, więc tyle wiem w tej sytuacji. Dobrze, dziękuję Pani bardzo za informację. Dziękuję bardzo. Dziękuję i do widzenia. Do widzenia. Również zdarzały się także przypuszczenia, że kopiec Kraka nie był samotny, iż otaczały go mniejsze kurhany, widoczne jeszcze na planach Krakowa z roku 1702 i późniejszych mapach z XVIII wieku. Profesor Radwański, analizując źródła i stare opisy, wskazywał na istnienie w tym miejscu cmentarzyska kurhanowego elity Wiślan z IX-X wieku z monumentalnym grobem wodza w centrum. Twierdził też, że Austriacy wojskowi mogli usunąć owe mniejsze mogiły. Jednak relacje z końca XVIII i XIX wieku sugerują, że owe pagórki były raczej skutkiem zwykłej eksploatacji kamienia w pobliskim kamieniołomie. Co więcej, szczegółowe plany sporządzone przez austriackich inżynierów nie notują żadnych kurhanów na tym terenie. Przy pobliskiej szubienicy natomiast mogły znajdować się masowe groby po prostu straconych tam więźniów. Czym więc był kopiec Kraka, skoro nawet staranne badania nie potwierdziły jego grobowej funkcji? Pojawiają się teraz oczywiście nowe, kolejne koncepcje, że mogło to być miejsce ceremonii intronizacji plemiennego władcy, celowo wyniesione ku niebu, jak u ludów koczowniczych Awarów czy Madziarów. Bo pamiętajmy, że w tamtym czasie, właśnie między VI a VIII wiekiem, Awarowie ciemiężyli Słowian i być może jakiś miejscowy wataszka Awarów mógł zmusić miejscowych Słowian do wzniesienia mu takiego monumentu. A także przecież pod koniec IX wieku mamy konflikt Wielkiej Morawy z Węgrami, z koczowniczymi Węgrami i być może tutaj też mogło dochodzić do podobnego incydentu. Brak jednak źródeł pozwalających na pewne rozstrzygnięcie w tej sprawie i nadal kopiec Kraka pozostaje naprawdę wielką tajemnicą. Natomiast jedno jest niewątpliwe –
Już od wczesnych czasów wawelscy władcy chętnie, czyli Piastowie, powoływali się na legendę o Kraku, aby podkreślić ciągłość swojej władzy i więź z mitycznym założycielem miasta, co chyba jest niestety oczywistą nieprawdą. Czyli co tak naprawdę wiemy o kopcu Kraka?